potrzebowaliśmy jakiegoś systemu symbolicznego, który pozwoliłby nam się poruszać, którego moglibyśmy użyć jako systemu notacji, zapisu tego, co chcieliśmy przekazać, czy co chcieliśmy osiągnąć, i użyliśmy takiego prostego systemu, który łączy kolory, liczby, jakieś zapisy graficzne, a więc systemu takiego indyjskiego, numerologiczno-jogicznego czakramów, żeby pokazać możliwe usytuowanie człowieka w mieście przyszłości, które będzie odwiedzał. Celem tego wszystkiego było zniesienie różnicy pomiędzy tymi, którzy są lokalnymi mieszkańcami miasta, a tymi, którzy przybyli tu zwiedzać. Po prostu chcieliśmy zrobić coś, co by było wywrotowe i pokazywałoby wskazywałoby na pewne miejsce, które funkcjonowałoby równolegle z miastem. Byłaby to superstruktura zawieszona na jakiejś wysokości nad całą powierzchnią miasta, złożona z 7 elementów, które mają symbolizować z jednej strony jakiś rodzaj sakrum, które miałoby przyciągać uwagę wszystkich tu obecnych w tym mieście. Sakrum to byłoby oparte na mistycznej koncepcji czakr w ciele człowieka, również czakramów, takich jakie podobno znajdują się w różnych miejscach Polski. Słyszałem, że na przykład czakra mawelski jest wielką atrakcją dla turystów, więc w związku z tym stworzenie zupełnie od nowa 7 takich czakramów na pewno przyczyniłoby się do promocji i rozwoju turystyki w takim mieście jak Toruń. Z tym, że założenia tego utopijnego projektu, który kreujemy, są szersze. Chcemy sprawić, żeby te 7 świętych obiektów, które unosiłyby się nad miastem, żeby one wydawały siebie, produkowały sygnał, który byłby przetwarzany przez ogólnodostępny, jakiś graficzny interfejs, który następnie mógłby również emitować dźwięki. Od tych czakr płynąłby sygnał kolorystyczny, który następnie w momencie, w którym 2 użytkowników podłączyłoby się jednocześnie do tej sieci tych czakr, mógłby również generować dźwięk na podstawie relacji przestrzennej pomiędzy tymi dwoma użytkownikami, który to dźwięk byłby sonicznym zapisem przekroju poprzecznego miasta, który dzieli tych użytkowników. No i tak, konsekwencją takiego działania byłoby wywrócenie zupełnie struktury miejskiej Torunia, obiektywnej struktury miejskiej, ponieważ każdy uzyskałby własne, prywatne dane na temat relacji swojej do kogoś innego, swojej do tych świętych obiektów, które zapomniałem wspomnieć, będą miały formę jakichś bardzo prostych figur geometrycznych, albo to właściwie nie jest jeszcze ustalone. Mogliśmy stworzyć taki ciekawy twór, który jest po części dziełem plastycznym, ale też posiada elementy narracji. Projekt, nad którym właśnie pracujemy, jest takim tworem, który może generować opowieść. Posiada takie elementy, które jakby są potencjalnymi opowieściami. Ta narracja może rozwijać się w różnych kierunkach i to jest właśnie dla mnie bardzo fascynujące w tym projekcie. Ponieważ oczywiście cała uwaga wszystkich ludzi skupiłaby się na tej megastrukturze, a nie na rzeczywistym planie miasta, to tkanka miejska uległaby zupełnej dekonstrukcji i w ten sposób też osiągnęlibyśmy nasz zamierzony efekt, czyli rozdzielenie, właściwie zjednoczenie, powiedzmy, kogoś, kto przybywa do tego miasta z jego mieszkańcem w jedno, ponieważ każdym razem ta struktura tworzyłaby nową kombinację, nową konstelację i w ten sposób każdy mógłby swoje miasto oglądać na nowo, codziennie, w każdej chwili.
Stworzyliśmy taki pomysł bazujący na wykorzystaniu 4. i 5. wymiaru w przyszłościowej wersji podróżowania po Toruniu. Cały pomysł miałby się opierać na takim modelu butelki Kleina i to by zakładało stworzenie takiego specjalnego miejsca, takiej strefy w Toruniu w postaci chmury, która umożliwiałaby podróż poprzez właśnie ten aspekt nie lokacyjny, nie związany z miejscem, tylko bardziej z czasem. Butelka jest tylko symbolem. To jest butelka Kleina, która ma jedną stronę tylko i symbolizuje właśnie tak naprawdę nieskończoną podróż, możliwość nieskończonej podróży. Nieskończone możliwości tak naprawdę. Możemy podróżować fizycznie, możemy podróżować mentalnie, możemy podróżować tylko słuchając, możemy zmieniać wspomnienia. Nieograniczone możliwości. Interesuje mnie przenikanie się różnych dziedzin sztuki i nauki. Razem możemy stworzyć wspólne dzieło, ponieważ zajmujemy się wieloma różnymi aspektami tak naprawdę tej samej rzeczy, jaką jest, powiedzmy, jakaś może nie sztuka audiowizualna, ale technologia, powiedzmy. Both Xenakis and Fulla were free thinkers. And they worked in very different fields, mixing fields. They were not constricted within one professional field of work. They're different personalities. Xenakis is known as a composer and worked as an architect and as an artist, new media artist, before new media was there. And he was mixing fields. That is what we find very interesting in him. Buckminster Fuller was somebody who had the freedom to rethink systems and to address questions that are very, very actual at the moment. For example, sustainability is one of the main themes Buckminster Fuller addressed before it became a mainstream notion as it is today.
Cosmopolis o turyście, który się tytuł Anyway I Like Tourism. Jest cytatem z tytuł jest cytatem z wypowiedzi pewnej japońskiej turystki, którą spotkałem na ulicy bodajże Franciszkańskiej lub Panny Marii, która zwiedzała Toruń akurat w czasie trwania takiego szału pierwszych komunii w maju w Polsce i wypadła prosto na grupę dziewczynek idących w strojach komunijnych, które śpiewały jakąś piosenkę, zatrzymała się zdumiona, popatrzyła na to przez chwilę, odwróciła się do kogoś, kogo nie widziałem, bo stał za rogiem, powiedziała bardzo głośno Anyway I Like Tourism.